i zobaczycie, jak ja się będę dziś głowić i wić jak piskosz, żeby cokolwiek Wam powiedzieć na temat tych zapachów. Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na kanale Perfumowni. Zapraszam Was dzisiaj na ekscytujące, moim zdaniem, testy perfumowe. A to dlatego, że Ania z perfumowej bajki to zabiła mi dzisiaj ćwieka. I zobaczycie, jak ja się będę dziś głowić i wić jak piskosz, żeby cokolwiek Wam powiedzieć na temat tych zapachów. Nie było łatwo. Serdecznie zapraszam. Co by tu Wam powiedzieć? No łatwo to już było, a teraz będzie tylko pod górkę. Wszystkie te zapachy, które Ania mi wysłała, może nie wszystkie, ale to są naprawdę piękne wonie. I generalnie zaczęłam swoją przygodę od numeru 10 i tak bym dzisiaj też chciała z Wami pogadać, odwrotnie niż zwykle. Zaczęłam od 10, bo tak były w torebce poukładane i już pomyślałam, nie będę tego wyrzucać wszystkiego, wywracać, tylko skoro pierwszy jest 10, to tak już sobie pójdę. No i mam tę próbeczkę z 10. O tym zapachu żeśmy z Anią troszkę rozmawiały. No i właśnie, początek to jest zdecydowanie jakiś owoc. Mogłabym coś na jakiś leśny owoc postawić. Natomiast za momencik dochodzi do głosu, moim zdaniem, róża. Boże, ten zapach jest śliczny, ale zaraz Wam jeszcze coś powiem. Róża i moim zdaniem piwonia. Wydaje mi się, że ten zapach stoi na piżmie, może jakiejś wanilii, ale chyba raczej piżmie. Słodkawym, bardzo takim kobiecym. Ten zapach jest śliczny, a kiedy się ułoży, to tak jak miałam od razu skojarzenie w ogóle z Kinetic Nail, tylko że w Kinetic Nail jest rabarbar i one dopiero jak się ułożą, to zaczynają być do siebie podobne, ale faktycznie Ania mi zasugerowała, czy nie kojarzy mi się on jednak z Sheridan Lovers in Pink i tak. Później sobie to jeszcze sprawdziłam. Testowałam w ogóle te 4 pierwsze zapachy 10, 9, 8, 7 z 2 albo 3 dni, bo są dosyć mocno zblendowane i ciężko wyłuskać te nuty. I tak, to jest bardzo zapach podobny do Sheridan in Pink. Przepiękny. No jestem ciekawa, co to jest. Oczywiście wszystko będziecie mieć wklejone. Ania wklei to w komentarz, który ja przypnę. Teraz 9. To są w ogóle paski też, na których ja też testowałam, bo nie tylko na sobie, na paskach też już testowałam, bo tak jak mówię, ciężko jest wyczuć. Moim zdaniem uderza paczula na samym początku. No i to jest dla mnie angelowska paczula. Mugler Angel paczula. Mi się to dosłownie tak kojarzy. Ogólnie bardzo ciężko jest w tych wszystkich zapachach wyczuć, czy one są niszowe, czy mainstreamowe, dlatego będę coś strzelać. Może tak, w 10 bym powiedziała, że to jest może jednak coś bardziej niszowego. Natomiast tu bardzo ciężko. Mi się wydaje, że tutaj dochodzi też jakiś jaśmin do głosu, piękny. Ale najpiękniejsze, co się w ogóle dzieje, to nie ten początek, który jest naprawdę ciężki do ocenienia, co to jest, ale to, kiedy on się już ułoży. On jest lekko męskawy, dlatego chyba bym postawiła też, może nie na jakąś niszę, ale na coś mniej
oczywistego niż mainstream. Może to być, słuchajcie, nawet designerski jakiś zapach. On jest tak trudny do określenia. Początek dosyć właśnie znajomy. Wydaje mi się, że jest to właśnie też, dochodzi do głosu jaśmin, też taki dosyć znajomy, ale po ułożeniu się ma delikatny wydźwięk męski, więc może leży na wetywerii, a może tam delikatną męskość robi jakaś lawenda. W każdym razie, kiedy się ułoży, to macie takie wrażenie, świetny jest ten zapach, macie takie wrażenie, że są tu jakieś nuty owocowe, że są tu jakieś nuty kwiatowe, że jest też delikatnie mleczny i teraz wydaje mi się, że ten jaśmin może się takie robić, jeżeli to, co wyczuwam, jest jaśminem, ale tak mi się kojarzy. Naprawdę ten zapach jest ekscytujący, zadziwiający. Najlepsze jest to, że kiedy trzeci dzień do niego podchodziłam, one w ogóle mają świetne parametry, to co mi Ania wysłała. No jest w nim coś naprawdę takiego, mimo że troszkę skręca w męską stronę, dla mnie oczywiście, tak delikatnie, tak jak w Bois Imperial, taką delikatną nutkę gdzieś tam męską. Tylko nie taka nutka jak w Bois Imperial, tylko Bois Imperial ogólnie mi się świetnie nosi i ten też by mi się świetnie nosiło, tylko czuję tę delikatną. Bardzo jest, bardzo piękny zapach. Powtarzam, intrygujący, zaskakujący. W ogóle się tego nie spodziewacie po tym początku, co się dzieje po ułożeniu. 8. To jest zapach z takich zapachów typu czystościowy, ale początek jest dosyć chemiczny i wydaje mi się, że jest to jakaś mięta. Wydaje mi się, że to jest mięta, tak, nie eukaliptus, tylko mięta. Natomiast wypada dosyć chemicznie. Troszeczkę widzę jakąś konotację bardzo delikatną, więc ja nie wiem, czy to jest to, czy nie, ale kiedy się ułoży, dosyć mocno mi przypomina Mont Blanc Signature, ten biały. To jest z tych takich czystościowych. W ogóle to jest raczej zapach leżący na piżmie czystościowym. Troszeczkę delikatnie właśnie słodkawe też. No i ta mięta była na początku, ona się później już ulatnia. To nie jest zapach w moim typie, dlatego że jego wybrzmiewanie jest zbyt chemiczne. To jest taka bliżej mu do proszku do prania niż do takiej czystości bawełny, powiewu wiatru, takiego wiecie. Więc nie do końca mój vibe, chociaż jak się ułoży, tak jak mówię, jest jak najbardziej noszalny, ale jednak te minuty tej chemiczności czuję zbyt długo. Raczej zapach do białej koszuli, zdecydowanie. Teraz 7. Bo nie powiedziałam. Teraz 7. No i właśnie, początek to jest jakaś taka gorzka zieloność. Dosyć też ziemista. Nie wiem, jakby początek to jakaś wetyweria. Mocny jest ten początek. Mocna, to jest ziemista zieloność. Mogę postawić, że to jest wetyweria. Nie wiem, czy jest. Może też być jakieś zioło, ale no zbyt ziemiste jak na zioło.
Najśmieszniejsze w ogóle w tym zapachu jest to, że a może to być jeszcze jakiś ostry galbanum? Galbanum nie ma nut ziemistych. Może być ostre, ale nie ma nut ziemistych. Stawiam na wetywerię. Ale może być galbanum, które jeszcze to podbija, wiecie, jakby. Natomiast dochodzi tutaj cytrusowość. Może jeszcze tak być, że to wcale nie jest wetyweria, tylko to są po prostu jakieś nuty zielone, połączone z kwiatem lipy. Jakby delikatnie jakieś echa lipy czuję. Tak mi się wydaje. Na pewno jest cytrusowość, która dołącza do tego zestawu za moment. Czuję, że to też siedzi na mchu. Jest dosyć mszany ten zapach. Może są tutaj jakieś dziwne kwiaty. Takie też. Są tu kwiaty, ale to nie są takie kwiaty proste, które znamy. To są takie te kwiaty drobniutkie na przykład, z tymi listkami cienkimi. Jak one się nazywają? No ja bym powiedziała tak, że tutaj jest dosyć, ogólnie wydźwięk jest zielony. Może tu też być paczula. Ciekawy to jest zapach. On przepięknie się później łączy. Może też tu być na samym początku kwiat pomarańczy. Ale to jakieś echo i też raczej podbija te nuty zielone oraz ten kwiat lipy. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że to, co tam tak wyczuwam bardziej w tle, to może być kwiat lipy. No i to się składa generalnie z cytrusowość oczywiście łączy się z tym i ona gdzieś tam pobrzmiewa, ja ją wyczuwam, ale dużo czuję kwiatów takich niespotykanych, takich totalnie niespotykanych w perfumach, no ale który się spotyka w rzeczywistości, tylko nie bardzo w perfumach, więc ciężko mi nazwać te nuty. No, to jest ciekawy zapach. To bym postawiła jednak, że to jest mainstream, bo nie za mocno się zmienia, troszkę tak, ale też nie jakoś niebywale. Nie wiem, wydaje mi się, że to może być jakaś mainstreamowa kompozycja. Lecimy teraz z szósteczką. No właśnie, i to jest, słuchajcie, zapach vintage. I tutaj jakby nie ma dwóch zdań. To jest zapach vintage. Z tym, że dla mnie to jest zapach vintage zbudowany wśród kwiatów konwalii, tuberozy, liang-liang, może gdzieś gardenia. Piękny jest to też zapach, zdecydowanie. To jest taki zapach troszkę w stylu może zapachu Oscar de la Renta albo na przykład Kenzo Sasebo. Troszkę też w stylu Gilles Zander Number 4. No tak, bo to jest właśnie, to jest taki vintage, ale jednak turbo elegancki i on nie przytłacza, on jest po prostu bardzo eleganckim zapachem z echem starego perfumiarstwa. No tak, tak bym to ujęła. Także tu dla mnie po prostu zapach vintage. Według mnie raczej zbudowany wokół jakichś białych kwiatów, liang-liang też z dodatkiem
Tak to widzę. Według mnie jest to zapach mainstreamowy. Zapach numer 5. No i właśnie, wydaje mi się, że tutaj pierwsze skrzypce gra liść figi. On jest troszeczkę, myli mnie, bo jest z czymś podany, co albo mnie myli, że to jest liść figi, albo po prostu na tyle ta druga nuta, której ja do końca nie wyczuwam, co to jest, przytłacza ten liść figi, że wiemy, że to jest liść figi, ale tak mój nos go czyta, ale jednak mocno stłamszony. Na pewno od razu też mój nos wyczuwa cytrusy. Moim zdaniem ja bym powiedziała, że to jest po prostu zapach figowy. Troszkę tak jakby ma konotację do Womanity od Muglera, tylko nie tej wersji, która jest teraz, a tej dawnej wersji, która była taka troszkę ostrzejsza, konkretniejsza. Tylko te cytrusy mnie tutaj mylą, one są silne. No nie wiem, ja bym ten zapach nazwała zapachem figowym. On się też za mocno nie zmienia, ale to, że się nie zmienia, nie znaczy, że jest zapachem mainstreamowym. Ciężko mi tu jest ocenić, szczerze powiem, jaka to może być półka. To może być wszystko, dosłownie, to może być wszystko. Ten zapach jest w ogóle piękny. To jest piękny zapach figowy. Ale nie dla każdego. No nie wiem. No ja bym nazwała to zapachem po prostu figowym. Lecimy z 4. No i tutaj napisałam sobie notatki, a teraz jakby czuję jakąś gorycz na początku, ale tu mam w notatkach co innego. Ponieważ słabo już to wyczuwam, mam w notatkach, że jest to tuberoza w postaci gumy balonowej, takiej słodkiej, z cytrusami. Czuję tylko tyle. Ładne, ale nic specjalnego. No teraz robi się ta guma balonowa. Czyli tak, to jest ta tuberoza. Z cytrusami. I faktycznie, jeżeli już w dalszych fazach kompletnie nic innego nie czułam, no to po prostu nie jest moja bajka, bo ja już nie lubię tej tuberozy tak podanej. Dlatego uciekam trochę od tego mainstreamu białokwiatowego, bo tam jest przede wszystkim ona. Albo ten jaśmin, to jaśmin kocham i może on być ten taki przejrzały i słodki. Jeżeli chodzi o tuberozę, ja już uciekam od tej tuberozy. Definitywna guma balonowa i to nie da się z niczym pomylić. No tak, więcej nic nie wyczuwam. Albo mam nos już zmęczony, albo nie wiem. W każdym razie, jeżeli zrobiłam takie notatki, to znaczy, że jak testowałam, to też już nic nie wyczuwałam. I teraz numer 3. Tak trochę więcej aplikuję, bo mi Ania nadawała tego. No i właśnie. I tutaj mam historię irysową. I to jest moim zdaniem ten irys właśnie taki przestrzenny, papierowy, suchy. W ogóle nie ma tu pudrowości według mnie. I on się łączy. I tutaj nie umiałam określić, ale moim zdaniem z jakąś jeżyną, z jakimś owocem leśnym. Nie wiem, stawiam, że to jest jeżyna. On później się robi taki owocowy, ten jakby owoc przyjmuje trochę ten zapach. Znowu, on się według mnie nie zmienia,
Więc stawiam, że to jest coś mainstreamowego albo designerskiego. Chyba w ten deseń. Chociaż może to być jakiś, ale to jest zbyt taki prosty zapach. No i ogólnie on ma wydźwięk dosyć metaliczny, słuchajcie, na końcu. Jest aż tak chłodny, bo to jest w ogóle chłodny zapach. Ten irys jest, ten właśnie taki papierowy, ale zdecydowanie z tą jeżyną. I to czuję przez cały czas, nawet jak się ułoży, no to tylko ten wydźwięk staje się taki bardziej metaliczny, ale cały czas czuję tylko te dwie nuty. Może to też być na po prostu bazie drzewnej i to może być naprawdę prosty zapach. Tak, zdecydowanie więcej nic nie wyczuwam. W ogóle powiem Wam, że bardzo trudno się testuje, jak się ma alergię i ja musiałam przed każdym testem, jeżeli już się nastawiałam, że tego dnia to testuję, aplikować sobie do nosa jakiś udrażniacz, bo inaczej prawie nic nie czuję. Teraz jest najgorszy okres, najgorszy okres alergicznie i naprawdę jest ciężko, ale i tak się świetnie bawiłam. 2. No i to jest dla mnie na początku, wydaje się, że zapach gourmandowy. Mam tu napisane orzechy z koniakiem. Może też to być kawa. A następnie czuję wanilię w taki ciastowy sposób podaną i delikatną czekoladowość. I wiecie, co to jest za czekoladowość? Taka jak syrop czekoladowy do lodów. Dokładnie taki. Wy po prostu wąchacie i wiecie, że to się leje, że to jest ta czekolada taka, wiecie, do wylewania. Natomiast to, co dzieje się później, to jest jakaś totalna magia, bo to przestaje być stricte gourmandem. Tylko to się staje bardzo perfumowe i tak się, słuchajcie, zastanawiałam, co może za to odpowiadać, że ten wydźwięk później tak bardzo się zmienia. Z tak totalnego gurmandziaka przechodzi w coś tak cudownie perfumowego. Te nuty tak się ze sobą mieszają, że tworzą coś po prostu zachwycającego. Ja nie mogłam oderwać nosa od tych perfum. Miałam wrażenie, że z każdą minutą szokują mnie bardziej. Ja cały czas czuję tę cieknącą czekoladę, ten syrop czekoladowy. I on generalnie, mam wrażenie, że jest przez cały zapach. Nawet kiedy on się ułoży, jest w tej fazie pięknego, już nie takiego gurmandziaka, tylko perfum, to i tak ta czekoladowość jest. Ją jesteście w stanie wyczuć. Ale ona w połączeniu z tymi innymi nutami, no tworzy coś po prostu przegenialnego. Jestem bardzo ciekawa, co to jest za zapach. Stawiam na jakiś niszowy. No, to jest po prostu piękne. Może to być też jakiś Arab, ale nie czuję tu żadnej arabskości. Uważam, że jest zbyt dobrze zrobiony jak na Araba i że nie ma możliwości, że to jest Arab. Stawiam na coś niszowego. I ostatni zapach jest najmniej chyba zaskakujący i najmniej jakiś taki, nie wiem, to jest zapach, który jest bardzo ładny, jak się ułoży. To pachnie na początku, bym powiedziała, wyciśniętą cytryną. Za moment czujecie, że jednak to jest pomarańcza. Może to na początku była cytryna, a później weszła w nuta pomarańczy. Czujecie to dosyć realistycznie, bardzo fajnie to zrobione i niechemicznie. I kompletnie nic innego nie czuję. To się po prostu tylko tak bardziej wyłagadza, bo ten początek jest tak silnie cytrusowy, że aż normalnie kwaśność tego zapachu czujecie. Jest to z jakimś takim delikatnym cukrem, ale niewielką ilością. No, teraz na przykład bym powiedziała, że to jest pomarańcza słodka w dodatku. Taka naprawdę dobrze dojrzała.
I tyle. I więcej nic nie czuję. Więcej nic się nie dzieje. A mimo to założyłabym, że ten zapach nie jest mainstreamowy. Że ten zapach może być z jakiejś marki, jak nie niż... No dobra, powiedzmy, że to jest z marki niszowej jakiejś. Jakiś jednonutowiec może to jest po prostu. Wiecie, też są marki niszowe, które tworzą jednonutowce. Może to jest to? Bo naprawdę ja więcej nic w tym zapachu nie wyczuwam. Dla mnie to jest tak prosty zapach. Mogłabym tylko rzec, że jak się ułoży, to chyba to wszystko jest na piżmie, bo jest ten taki, takie puchatość tego zapachu się tworzy. Takie jakby puchate piżmo, ja to tak nazywam, puchate piżmo. Ono jest delikatnie słodkie, ale jest takie właśnie bardzo puchate. Dodaje takiej przystępności zapachowi, bo ja bym powiedziała, że on później robi się naprawdę przystępny, nawet jeżeli ktoś nie lubi cytrusów, to one tak fajnie właśnie na takiej chmurce puchatej sobie się kładą i leżą i nie zmienia się, tylko to się układa i naprawdę dobrze brzmi. Naprawdę moim zdaniem na lato to może być genialny zapach. I tak, i więcej nic innego nie czuję. Powiem Wam szczerze, że tak naprawdę wszystkie te zapachy są niesamowite. Są zaskakujące. Ania się główkowała, co mi dać, żeby mnie zaskoczyć. I ja myślę, że żeby mnie zaskoczyć, to wcale nie trzeba jakoś nie wiadomo czego wymyślać, bo ja nie znam wszystkiego, ale to jest fantastyczna przygoda i w ogóle ten zapach, który tak mocno gurmandowo wypada, a później robi się taki świetny perfumowy, zaskoczył mnie kompletnie. Ta 10, która jest tak silnie podobna do Sherry Gun Lovers in Pink, przepiękny, wesoły, radosny zapach. Jestem bardzo ciekawa, co to jest. Także zobaczymy. To, co byłam w stanie wyczuć, wyczułam. Być może prawilnie, być może nie. W każdym razie zapachy jako zapachy, moim zdaniem, świetne. Dziękuję Ci, Aniu, serdecznie za tę zabawę, za te testy. Naprawdę fajnie, że mogłam tak bez żadnych uprzedzeń poznać zapachy, bo może się okazać, że na przykład Ania mi podsunęła połowę Arabów, a ja w ogóle tego nie rozpoznałam i że jednak jest to jakiś rodzaj narzucenia sobie, że po prostu tak się tych Arabów nie lubi, ale jak już dostajesz fajnie skomponowany zapach, to się okazuje, że jednak da się. I Ania na pewno w tym jest mistrzem. Więc też nie będzie wielkiego szoku, jeżeli się okaże, że to, co ja obstawiam jako niszę, czy mainstream, okaże się po prostu arabskim zapachem. Będzie mi po prostu miło się dowiedzieć, co to jest. Dzięki i mam nadzieję, że się świetnie bawiliście. Buziaczki, pa pa!